Cześć, z tej strony Bzyku. Dzisiaj przedstawiamy Wam projekt Piwko. Projekt Piwko to fotoprzyczepka zbudowana na niewiadówce zapiekance. Robiliśmy już takie przyczepki, to jest czwarta, którą robimy tak naprawdę. I ta była największym wyzwaniem, ponieważ zleceniodawcą były moje dzieci i żona. Więc musiałem się mocno postarać, żeby zrobić tutaj coś fajnego i coś innego, żeby się to wszystkim podobało. I tak właśnie wymyśliliśmy, że nie zrobimy tutaj odcięcia na równo, jak zazwyczaj robimy, kiedy robimy przyczepy dwukolorowe, tylko zrobiliśmy to właśnie takie zacienione, po to, żeby to imitowało tutaj to piwo, a tutaj pianę. Przyczepa oczywiście standardowo przeszła całkowity remont, bo był to zupełny gruz. Wyczyszczona, wyszpachlowana, wyklejona gdzie trzeba było. Pomalowana strukturą, bo uważam, że mimo tego, że jest dużo zwolenników, ale jest to bezpieczniejszy zabieg, szczególnie, że to będzie jeździło do ludzi i jeździ faktycznie, a to jest struktura, która jest odporna na wszelkie uszkodzenia. Może i to w połysku wyglądałoby czasami lepiej, czasami nie, ale baliśmy się tego, że to właśnie będzie porysowane zbyt szybko. Ramy w tej przyczepce nie robiliśmy w ocynku, jest tylko wyczyszczona i pomalowana na srebrno, bo nie była w najgorszym stanie, dlatego tak to zostawiliśmy. Okna wszystkie mamy pomalowane stare. Tutaj naprawdę to okno przednie, które wygląda jak otwierane, ono jest nieotwierane, ono jest sklejone na stałe. Jest tylko tak imituje. Reszta okien też jest pomalowana. No dołożyliśmy kołpaki, żeby tam to ładnie wyglądało. Z zewnątrz też wleciała duża bakista, która jest tutaj akurat bardzo funkcjonalna, bo mieszczą nam się te wszystkie rzeczy, które są niezbędne, czyli dodatkowa butla, papier, kable, jakieś długie przewody i tak dalej, czyli dokładnie to wszystko, co potrzebujemy na weselach lub innych eventach. Dużo zmian zaszło z tyłu przyczepy, a tutaj po drodze jeszcze macie klatkę. Ta klatka jest po to, bo w tym miejscu jest chłodziarka tam za ścianą i żeby tam się nie grzało zbyt mocno, więc jest ta klatka. Ale w następnych wersjach już będziemy robić tutaj drzwiczki serwisowe, żeby to chłodzenie było jeszcze większe. Największe zmiany zaszły tutaj z tyłu przyczepy. Wynika to z tego, że tutaj mamy nalewak, który zaraz zobaczycie, i okno musimy otwierać od zewnątrz. Dlatego też tutaj mamy zastosowane zamki na kluczyk, zamki ćwierćobrotowe i otwieramy je tędy, a nie od środka. Bo tutaj skrywa się nalewak, czyli cała kolumna, która jest trzynalewakowa. I tutaj możemy podłączyć sobie kega z piwem, z głowicą typu A. Do środkowego mamy podpiętą głowicę typu S do wina, na przykład Prosecco. A ostatni nalewak jest do kega Corneliusa, to jest keg otwierany. Można też go znaleźć pod nazwą keg Pepsi. I to jest keg otwierany, do którego możemy wlać właśnie jakąś lemoniadę, czy też robić drinki i tutaj wtedy też je wylewać. Co ważne, głowica cała jest chłodzona, bo są takie chłodziarki i głowice, które nie są chłodzone i wtedy piwo się zdecydowanie mocniej pieni. Tutaj tego problemu nie mamy. W tym miejscu oczywiście robimy jakiś wystrój, który tam sobie klient zażyczy, czyli stawiamy jakieś gadżety, kufle, te kieliszki na wino i tak dalej. Z tyłu co jeszcze mamy? Zostawiliśmy oświetlenie na wzór oryginalnego oświetlenia, czyli takie okrągłe, ale są to LEDówki. No, zmienione są też tutaj światełka na LEDy, żeby to wszystko ładnie współgrało i tak to wygląda. Jeśli chodzi tutaj o stronę drzwi, co tutaj mamy zmienione, nie mamy listwy nigdzie, ani kedrowej, ani z drugiej strony tej ozdobnej, natomiast zostawiliśmy kawałek listwy, taki krótki, tylko na samym dachu, właśnie po to, żeby tutaj montować przedsionek. I mamy też tam zrobione takie mocowanie właśnie po to, żeby montować jakiś neon, czy tak jak w tym wypadku teraz na chwilę mamy założone tak na próbę taki kaseton z napisem foto. W środku mamy, co mamy w środku? W środku możecie zobaczyć, że nie mamy w ogóle okien. To dlatego jest tak, bo tutaj robimy zdjęcia, bo na przedniej ścianie stoi fotobudka. I fotobudka ma swoje światło i mamy też tutaj poprowadzone światła, takie LEDówki, które wystarczają do zdjęć. Jeśli mielibyśmy tutaj te okna zostawione, i tak trzeba by je zastawiać jakimiś firankami, po to, żeby właśnie światło się nie gryzło. Tutaj też zobaczcie, jak wygląda ta przednia ściana, która jest całkowicie zatapicerowana. Na nadkolach mamy zrobione dodatkowe pufy, na których można sobie siąść, kiedy się szykuje do kolejnych zdjęć lub do jakichś tam przymierzają ludzie gadżety i tego typu rzeczy. Tutaj mamy taką małą pufkę, która też jest otwierana po to, żeby też tutaj coś pomieścić.
Natomiast za tą ścianą, no tutaj jest ten bar cały, a pod spodem właśnie mamy zamontowaną chłodziarkę. To jest zrobione w bardzo prosty sposób, tylko na rzepach się to trzyma i okazuje się, że nie ma potrzeby robić tego inaczej, bo ta kanapa i tak to zastawia i nikt tam nie zagląda. Tutaj mamy miejsce na kegi, w tym momencie mamy podłączone tylko dwa, to jest zwykły keg od piwa, a ten z tyłu tam, który się skrywa, to jest ten keg, o którym wcześniej wspominałem, Cornelius. I jeszcze tam bardziej z tyłu też jest zlokalizowana butla z gazem, tutaj w tej chwili mamy 5 kg. I taka butla starcza tak mniej więcej na około 3-4 takie duże kegi. Także to jest ok. Tutaj jest chłodziarka. Chłodziarka jest wodna i jest to troszeczkę problem, ale dzięki temu, że jest wodna, no to lepiej to chłodzi. A problem polega na tym, że za każdym razem, kiedy jedziemy, musimy tą wodę spuścić, a później na nowo ją nalać. Ale zrobiłem tutaj takie obejście, że na stałe w chłodziarce zamontowana jest pompka i wyprowadzone z niej wężyki, i to jest do wylewania, a do wlewania tutaj mamy drugą pompkę i tą wodę właśnie od razu sobie wlewamy i wylewamy, czyli posługujemy się tą samą wodą. Dobrze jest też tak zrobić, żeby tą wodę przed jakimś eventem sobie schłodzić, żeby chłodziarka szybciej miała już zimną wodę. Tutaj jak widzicie idą wszystkie węże, od tego tam mamy reduktor do ustawiania ciśnienia. Co tu jeszcze jest ważnego? Więc oczywiście każda przyczepka, ta fotoprzyczepka, którą robimy, jest inna i na każdej się uczymy na nowo i teraz jeśli chcielibyście, żebyśmy Wam taką zrobili, kolejna będzie jeszcze inna, bo mam pewne przemyślenia, jak to zrobić, żeby to było jeszcze lepsze. Chyba to tyle na temat fotoprzyczepki. Jeśli chcecie coś takiego, to zapraszamy Was do kontaktu. Przygotujemy teraz dla Was parę realizacji, jak to może wyglądać na weselu, na urodzinach lub na innej imprezie i pokażę Wam to już tylko na zdjęciach, bo staramy się takimi dodatkami, szczegółami zmieniać troszeczkę to. Na przykład tutaj jeśli jest piwo, no to oczywiście jak to jedzie na urodziny, no to tego nie zostawiamy, tylko dodajemy jakieś tam inne pompony, balony i tak dalej. Robimy też przed przyczepką taką strefę chilloutu. Powiem Wam szczerze, że ta przyczepka ma bardzo duże zainteresowanie na weselach i ludzie się z tego bardzo cieszą, bo jest to taka zupełna nowość. Kiedy wjeżdżamy na wesele, nikt się nie spodziewa, co tutaj tak naprawdę będzie i o co chodzi, a jak to otwieramy, to już kolejki zaczynają ustawiać. Także polecam. Na koniec przypominam jeszcze o subskrypcji kanału i łapkach w górę. O subskrypcji kanału. O subskrypcji kanału.